Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 153 dzień NoFapu u mnie. Nie nazywam go już wyzwaniem, ponieważ to się stało po prostu moją nową rzeczywistością. Przyszło do mnie dosyć ważne pytanie. To jest pytanie, na które ja wielokrotnie odpowiadałam na tym kanale. W zasadzie znakomita większość moich filmów odpowiada na to pytanie, ale ponieważ to pytanie nadal się pojawia, to postaram się na nie odpowiedzieć jeszcze raz od innej trochę strony. I tym pytaniem jest, jak sobie radzić z upustem energii seksualnej. No i teraz to pytanie ma dwie strony. Czyli z jednej strony może to być pytanie o to, jak sobie radzić z tym, aby tego upustu nie było, żeby do niego nie dopuszczać. No tutaj polecam stosować techniki sublimacyjne. Słuchajcie, to jest bardzo ważna część NoFapu i myślę, że ja doświadczam tego na własnej skórze, jak to jest, kiedy ja stosuję te techniki sublimacyjne, a co się dzieje ze mną, kiedy ich nie stosuję. I ja nie wiem, nie jestem w stanie Wam wytłumaczyć racjonalnie, w jaki sposób to działa, ale wiem, że to na pewno działa i na pewno to pomaga. Tych technik sublimacyjnych jest całe mnóstwo i ja Wam podlinkuję tutaj na dole filmiki, w których o nich mówiłam i opowiadałam o różnych technikach sublimacyjnych i wybierzcie to, co dla Was jest najbardziej takim wyborem serca Waszego, co do Was najbardziej przemawia, co do Was najbardziej pasuje do Waszego stylu życia. Fajnie jest mieć jedną z takich technik sublimacyjnych, które są bardziej rozbudowane i rozwinięte, które jak gdyby łączą w sobie różne techniki. Takimi na przykład są niektóre kriye w kundalini jodze, czy też rytuały tybetańskie, ale również dobrze jest mieć taką technikę, która nie zajmuje dużo czasu. Przepraszam, coś mi się tutaj wyświetliło. Coś, co nie zajmuje dużo czasu, co jest proste i do czego możemy sięgnąć w takich sytuacjach, kiedy na przykład właśnie nam się nie chce, albo jesteśmy gdzieś tam w miejscu publicznym. Warto mieć coś takiego, co jest proste i nie zajmuje dużo czasu i nam jak gdyby jest w stanie pomóc tak doraźnie. Zatem ja owszem polecam jak najbardziej, bo one wznoszą nas na inny level. Te techniki, które są skomplikowane i dłuższe i wymagają po prostu poświęcenia im więcej czasu, ale też bardzo polecam, żebyście mieli w swoim repertuarze jakąś prostą technikę typu pranayamę Hamsa na przykład, albo pranayamę egipsko-chrześcijańską, czyli tą z zatykaniem nosa. Ja chyba jej tutaj akurat nie ma na ten temat filmu, więc w najbliższym czasie myślę, że wrzucę tą pranayamę, bo ona jest też dosyć prosta i skuteczna bardzo. Więc coś takiego warto po prostu w swojej skrzyneczce z narzędziami mieć i się do tego uciekać. Ja powiem Wam szczerze, że ponieważ dla mnie na przykład NoFap nie jest już w tej chwili jakimś wielkim wyzwaniem, to są takie dni, a nawet czasem tygodnie, kiedy ja w ogóle zapominam o wszelkich praktykach. I no niestety to nie wychodzi mi na dobre. To znaczy ja zauważam wtedy tak, że albo jakieś tam się odzywają we mnie takie cechy, nazwijmy to, które są niepożądane. Ja nazywam je ego, że to są ego, ale nazywajcie je jak chcecie. Generalnie chodzi to na przykład o lenistwo, albo zaczynam jeść więcej niż potrzebuję i niż jest dla mnie zdrowe i pożądane. Także takie
no, takie się odzywają we mnie cechy, których wolałabym już nie doświadczać i żeby nie były one moim udziałem. No wierzcie mi lub nie, te techniki naprawdę bardzo pomagają. Co się jeszcze może dziać, kiedy ich nie stosujemy? No przede wszystkim ta energia jest bardzo, bardzo potężną energią, jej nie można lekceważyć i ona rzeczywiście, jeżeli nie będziemy jej sublimować przy pomocy technik sublimacyjnych lub też przy pomocy kreatywnej pracy, bo jeżeli ktoś jest bardzo aktywny, pracuje, nie wiem, ma pracownię malarską na przykład i maluje obrazy albo pracuje na scenie codziennie w teatrze, czy też obojętne jaki to jest rodzaj pracy kreatywnej, albo ma swoją firmę, jest bardzo tam aktywnym biznesmenem, znajduje kreatywne rozwiązania, to być może taka osoba, jeżeli jest bardzo pochłonięta jakimś tam projektem, bardzo zaangażowana, to przez jakiś czas nie będzie potrzebowała stosować tych technik. Jest to możliwe. Natomiast nie polecam niestosowania technik sublimacyjnych osobom, które prowadzą taki przeciętny po prostu tryb życia i nie są mocno, bardzo intensywnie zaangażowane w jakieś projekty, dlatego że wtedy ta energia no, będzie próbowała znaleźć ujście i jeżeli ono nie będzie znajdować ujścia w taki sposób, który dla nas był nawykowy wcześniej, to no, ona będzie szukała tego ujścia i może ona znaleźć ujście w sposób, kiedy jest już gromadzona przez jakiś dłuższy czas, w sposób, który jest dla nas taki nieoczekiwany, zaskakujący, i ona może się ujawniać, jest bardzo niebezpieczna rodzaj energii, więc ona się może ujawniać wręcz w jakichś takich zachowaniach perwersyjnych. U mnie no, takim sygnałem ostrzegawczym jest na przykład to, że się pojawiają sny jakieś takie, które ja z reguły mam bardzo ciekawe, kolorowe sny przygodowe. Natomiast ja w tej chwili spisuję sobie sny, to jest część mojej praktyki, no takiej duchowej można powiedzieć też, bo sny oczywiście mają bardzo wiele wspólnego z naszą podświadomością, z tym, co mamy do przerobienia jeszcze. No i są po prostu planem astralnym, są innym wymiarem, w którym my możemy wchodzić świadomie lub nieświadomie. Więc moją taką pracą jest obserwacja snów na chwilę obecną, próbowanie zapamiętania jak najwięcej szczegółów z tego, co się mi śniło. Ja sobie te sny zapisuję. I z tych takich snów przygodowych, takich snów, gdzie się po prostu bardzo dużo dzieje, które są ciekawe dla mnie, które są po prostu przygodą fajną, no w momencie, kiedy ja przestaję stosować te techniki sublimacyjne, pojawiają się te sny, które mają takie zabarwienie, no, które są po prostu sterowane przez pożądanie, a więc przeze mnie niepożądane. No tak, więc to tyle, jeżeli chodzi o tę część, jak zapobiegać tym upustom energii. Natomiast co zrobić, jak sobie poradzić z tym, kiedy to się już stało, czy to się stało to we śnie, czy to się zdarzył tak zwany, jak to nazywają no-faperzy angielskojęzyczni relapse, czyli no, po prostu powrót do starych nawyków. Jak sobie z tym radzić? No po prostu na pewno nie popadać w jakieś takie poczucie winy, nie wstyd. Po prostu te uczucia prawdopodobnie przyjdą, one przez nas prawdopodobnie przepłyną, ale no warto nie poddawać się im zbyt długo, wyciągnąć wnioski, przeanalizować, dlaczego tak się stało, co robiliśmy wcześniej, co nas doprowadziło do tego momentu, że właśnie tak a nie inaczej zareagował, czy nasz organizm, czy to być może stan emocjonalny jakiś nas do tego doprowadził, czy pewien tok myślowy. Włączyć autoobserwację, to co zazwyczaj jest najlepsze.
i, no i zastanowić się, jak można tego uniknąć na przyszłość. Także mam nadzieję, że jest to jakaś odpowiedź na Wasze pytanie. Podlinkuję również tutaj na dole całe mnóstwo filmów, gdzie ja opowiadam i o technikach, i o tym, jak sobie w ogóle radzić na NoFapie w codziennym życiu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Sat Nam, kochani.